To jest karoseria, my tutaj nie używamy pięknych słów, my tutaj mówimy prawdę, mówimy tak jak jest i teraz powiemy taką prawdę na temat Volkswagena ID.3. No więc pierwsza generacja tego auta przedliftowa była po prostu Volkswagen ostro przestrzelił, nie wyszedł im ten samochód. Tutaj możecie sobie obejrzeć jeden z pierwszych naszych testów tego auta 3 lata temu, ponad 3 lata temu. Potem było ID.4, które no było już troszkę lepsze, już lepsze było nawet to ID.3 poliftowe, ale ciągle tym samochodom czegoś brakowało. I sam Volkswagen zdawał sobie z tego sprawę, ponieważ jak zaprezentował to, co stoi teraz tutaj w garażu, to powiedział, no nareszcie mamy takiego elektryka, którego sami nie musimy się wstydzić. Meine Damen und Herren, Volkswagen ID.7 Pro 7, ruf mich an 0700. Platforma ta sama co w ID.3, ID.4, ID.5, czyli MEB przystosowana do elektryków, ale bardzo wydłużona. Tak bardzo, że cały samochód ma prawie 5 metrów długości, bez dosłownie 3,5 cm, a rozstaw osi to prawie 3 metry. Przeczytacie gdzieniegdzie w jakichś mediach, że ten samochód zastępuje Passata, ale to bzdura. Passata nie będzie w sedanie, nie będzie w TDI, będzie tylko wariant, będzie nowy, natomiast to jest zupełnie inny samochód. Jest 17 cm dłuższy od obecnego Passata warianta i 16 cm ma dłuższy rozstaw osi. To auto jest dłuższe i ma większy rozstaw osi niż Volkswagen Touareg, co oznacza, że teraz to jest największy, najdłuższy, ale nie najszerszy i nie najwyższy Volkswagen. Jedna rzecz bardzo mi się podoba, to, że nie jest crossoverem, nie jest SUV-em, a większość elektryków to właśnie SUV-y i crossovery. Tutaj mamy taką linię bardziej liftbacka albo sedana, może troszkę podniesionego, bo on jest wyższy o kilka centymetrów na przykład od Passata, a nawet o kilkanaście od Arteona. No i jest dosyć wysoko zawieszony, bo tutaj tej przestrzeni pomiędzy oponą a górą błotnika jest naprawdę dużo. Ale i tak pozostaje takim zgrabnym dosyć samochodem pomimo swoich gabarytów. No i ma świetny współczynnik oporu powietrza, bo to tylko CX023, a odpowiadają za to oczywiście te wszystkie gładkie powierzchnie. Nie ma tutaj atrapy grilla, nie ma chłodnicy w tej części, gdzie zazwyczaj jest w samochodach spalinowych. Zamiast tego mamy tutaj pasek świetny, nawet to logo z przodu może świecić, jak sobie za to dopłacicie. Są deflektory po bokach i to wszystko odpowiada właśnie za ten doskonały CX. Nawet ten próg został podobno wyprofilowany w taki, a nie inny sposób, po to, żeby opływ powietrza tutaj w dolnej części był jak najmniejszy i dzięki temu samochód ma zużywać bardzo mało energii. Do tego potem jeszcze wrócimy. A teraz zajrzymy pod przednią maskę, gdzie nie mamy niestety franka, bo nie pozwala na to ta platforma. Jego nie ma w ID.4, 5, 3, w żadnym elektryku Volkswagena. Nie ma tutaj też silnika, tylko jest po prostu osprzęt, ładowarka pokładowa i inne graty. Po co się to otwiera? Nie wiem do końca, bo nie bardzo możecie tutaj cokolwiek zrobić. Możecie jedynie uzupełnić sobie płyn do spryskiwaczy. Natomiast ten silnik, który jest na tylnej osi, nie ma absolutnie nic wspólnego z jednostkami, które są w ID.3, 4 i 5. To zupełnie nowa konstrukcja. Postawiono na to, aby miała jak najmniejsze opory według tego silnika. Nowe jest też chłodzenie całego akumulatora, który w tym wypadku ma 77 kWh pojemności netto, bo oprócz tradycyjnego chłodzenia chłodziwem, to ma jeszcze chłodzenie olejem, a wszystko po to, żeby zachować jak najlepszą równowagę temperaturową. Auto po raz pierwszy dostało też możliwość dogrzania tej baterii w momencie, kiedy w nawigacji ustawicie sobie cel i będziecie chcieli się doładować po drodze. To przed ładowarką szybką dogrzeje baterię po to, żebyście mogli korzystać z pełnej mocy ładowania w momencie podpięcia tego samochodu od razu do ładowarki, a nie żeby wówczas dopiero zaczynała się nagrzewać, jak to było do tej pory. Maksymalna moc ładowania 175 kW. Natomiast Volkswagen chwali się, że przynajmniej nie ma tutaj skoków bardzo dużych, czyli ta krzywa ładowania jest dosyć prosta, dosyć wysoka. W efekcie te 175 kW pozwalają naładować go w ciągu 10 minut na 200 km zasięgu, a w ciągu niespełna pół godziny ładujecie go od 10 do 80%. Ostatnie 20% to oczywiście jest ten najwolniejszy etap ładowania, gdzie ta bateria już jest ciepła, już jest rozgrzana i tam te kilowaty płyną do niej wolniej. Sam silnik, ten z tyłu, ma 286 koni mechanicznych i 545 Nm. Teoretycznie powinno
to dać nam przyspieszenie do setki w 6,5 sekundy. Natomiast jeżeli chodzi o zasięg, to WLTP mówi, że ponad 600 km wersja standardowa, nasza, która jest wyposażona pod sam korek, po sam sufit, we wszystko, co można do niej dorzucić, to około 580 km, 590 powiedzmy. W przyszłości będzie z większą baterią też oferowany 86 kWh i wówczas ma przejeżdżać 700 km. Natomiast to, co powtarzano i podczas prezentacji, i co można wyczytać w materiałach prasowych, to to, że bardzo poprawiono właśnie ten układ napędowy, dzięki czemu jest szybsze ładowanie i sprawniejsze, a po drugie ten silnik jest wydajniejszy i w połączeniu z tym, że mamy tutaj nie SUV-a, nie crossovera, tylko bardziej tradycyjne nadwozie, to te opory powietrza są na tyle niskie, że to zużycie energii naprawdę pozwala wreszcie pokonać większy dystans niż 300 km, jak w przypadku ID.4 czy ID.5. Jak ładujecie go sobie w domu, to z maksymalną mocą 11 kW, bo taką moc ma ładowarka pokładowa i wtedy w 7 godzin bez problemu macie pełną baterię od 0 do 100%. Sedan czy liftback? No więc bardziej liftback ze względu na to, że otwiera się tutaj nam cała ta szyba, ale dzięki temu mamy dostęp nieograniczony w zasadzie, bo jest wielki otwór drzwiowy do dużego bagażnika. 532 litry pojemności. Cyk, cyk. Tam jeszcze weszłaby kabinówka za tą walizkę albo przynajmniej jakieś plecaczki. Tu jeszcze z boku mamy miejsce, tu jeszcze mamy miejsce. No powiem Wam, jest lepiej niż dobrze. A jeszcze coś sprawdzę. Ale sztos, co? Naprawdę jest dobrze. Bardzo dobrze, bym rzekł. Bez najmniejszego problemu, więc pod względem praktyczności tego bagażnika jest naprawdę ekstra. Ależ maksymalnie obniżony. Niemniej, chociaż auto jest wysokie, to tutaj nie mam jakoś spektakularnie dużo miejsca nad głową, ale zobaczymy, jak będzie z tyłu. No i jednak rozstaw osi i jednak ta długość tego auta robią robotę, jeżeli chodzi o przestrzeń tutaj z tyłu na kanapie, szczególnie na nogi, na kolana, na stopy. Natomiast nad głową jest już go trochę mniej ze względu na ten opadający tył. Ja tutaj zawadzam o sufit delikatnie. Szkoda, że nie można regulować kanapy w żaden sposób. Już na przykład w Kii EV6 jest to możliwe, w EV6 możecie sobie tam przesuwać kanapę albo pochylać oparcie. Tutaj takiej możliwości nie ma. Natomiast przewygodne fotele i super materiały. Wszystkie oczywiście ekologiczne, natomiast zobaczcie, przeszycia. Tutaj jest jaśniejsze, tutaj jest ciemniejsze. Tu jest niebieska niteczka. Cholernie ta mikrofibra przyjemna w dotyku. Tak samo jak ta sztuczna skóra, która naprawdę dobrze wygląda. Wszędzie tutaj nawet boczek przeszyto tą skórą. Wygląda to świetnie. A wierzcie mi, że siedzi się w tych fotelach jeszcze lepiej niż wyglądają. Z rzeczy też praktycznych i fajnych kieszeń jedna tutaj i dwie kieszenie na przykład na telefony komórkowe. O, żeby sobie włożyć w ten sposób. Mamy trzecią strefę klimatyzacji na tył, mamy podgrzewane skrajne siedziska, mamy 2 porty USB-C. Trzecia osoba tutaj będzie miała znośnie na krótkich dystansach. No nad głową praktycznie nie mam miejsca, natomiast rzeczywiście jak ktoś usiądzie niższy, to nawet na nogi tutaj będzie miał miejsce, ponieważ nie ma typowego tunelu środkowego. Dach szklany się nie otwiera, nie ma nawet rolety, ale jest fotochromatyczny, więc reaguje na... O, tutaj można go, proszę bardzo, sobie przyciemnić. A teraz możemy go sobie rozjaśnić, ponieważ jest fotochromatyczny, cały czas jest taki delikatnie mleczny, natomiast można całkowicie praktycznie go wyciemnić i wówczas nie nagrzewa się wnętrze, a jak jest takie całkowite mleko, to zobaczcie, słońce wygląda jakby było zaćmienie. Jeszcze słówko o materiałach wykończeniowych. No dawno nie spotkałem się z Volkswagenem, który byłby tak dobrze wykończony, tak fajnymi materiałami. Poza fotelami tutaj, zobaczcie, to jest miękkie, przyjemne i jaką ma... jakie ja mam brudne paznokcie od grzebania przy tych furach. To, zobaczcie, oprócz tego, że jest miękkie i przyjemne w dotyku, to jeszcze ma taką
specyficzną, fajną fakturę, takie lekko chropowate, takie jakieś trójkąciki nieregularnie ułożone. Tutaj ta mikrofibra przyjemna, tutaj to jest już plastik, ale też ma tą fakturę taką bardzo fajną. Całą kieszeń w drzwiach mamy przyjemnie wyłożoną materiałem i to takim porządnym, a nie takim dziadostwem, jak mieliśmy niedawno w Tuaregu, gdzie tam była po prostu szmata na dno rzucona, taką, którą moje 5-letnie dziecko na technice mogłoby wyciąć. To nawet, zobaczcie, z taką ładną niteczką białą i z takim niebieskim tutaj elementem. Do tego Harman Kardon w naszym wydaniu i małe, skromne klameczki elektryczne już, czyli delikatnie jak je pociągniecie, to się drzwi otwierają. Jak mocniej, to się uruchamia cięgno, gdyby na przykład zabrakło energii w akumulatorze pokładowym i musielibyście się wydostać z samochodu. No tutaj też mamy do czynienia z nową jakością. Lubię to. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają pedały. Jest pauza i jest play. Pauza na pedale hamulca i play na pedale gazu. Lubię to, że jak pauzę wciskam, to samochód się od razu uruchamia sam. Nie muszę żadnego start-stop wciskać, chociaż tutaj takowy również mam. O, tu w tym miejscu wystarczy wsiąść, nacisnąć hamulec D i jedziemy. Tak jak między innymi w Tesli. I to lubię. Lubię też tę jakość wykonania, którą naprawdę wyjątkowo poprawiono i to czuć w każdym elemencie tego samochodu. I widać, bo o ile naprawdę te ID3, ID4, ID5 były strasznie plasticzane, dosłownie jakby zrobione były z przetobionych pudełek po tiktakach, to tutaj absolutnie wszystko mi się zgadza, jeżeli chodzi o estetykę, o jakość materiałów, o to, jak to wszystko zmontowano. Nawet schowek wyłożono przyjemnym materiałem, co nie jest oczywiste nawet w klasie premium. Jest po prostu miło, przyjemnie, fajnie. Do tego absolutna mnogość schowków. 2 uchwyty na kubki, ładowarka indukcyjna w tym miejscu, 2 porty USB-C, to zasłaniane. Tutaj na dole dodatkowa półeczka gumą wyłożona, żeby o plastik nie ocierały przedmioty, które tam położycie. Tutaj te boczki miękkie. To no troszkę się rusza, ale dramatu nie ma. Tutaj kolejny schowek głęboki, jeszcze z dodatkową półeczką, szufladką na jakieś graty, też wyłożony tam na dole gumą. No, tak jak mówię, tak jakby wreszcie zaczęli się w tym Volkswagenie starać, a nie tylko polegali na swojej renomie, którą zdobyli naście lat temu, a potem niestety zeszli ostro z jakością. Nowy system multimedialny, 15-calowy ekran na nowym procesorze, odpowiada za sterowanie w zasadzie wszystkimi funkcjami samochodu. Jest dosyć czytelny, natomiast zdarza mu się przyciąć delikatnie, czyli nie przełącza się tak super szybko, ale i tak działa znacznie lepiej niż w poprzednikach. Ładowania, profile jazdy, wszystko tutaj macie. Klimatyzacją tu na dole się steruje i tu akurat to działa no, tak sobie. Jeżeli nie chcecie sterować klimatyzacją w tym miejscu, to możecie sobie tutaj przesuwać paluchem. Natomiast no, ja nadal wolałbym jakieś pokrętło albo intuicyjniejsze to sterowanie. Na szczęście te przynajmniej klawisze są podświetlone, te paski tutaj w tym miejscu, a nie tak jak w ID3, gdzie one nie są podświetlone i w związku z tym nocą jak jedziecie, to naprawdę trudno sobie dobrze ustawić klimatyzację. Fotele mają nie tylko grzanie, nie tylko wentylowanie, ale też funkcję suszenia. Samochód czuje, kiedy jesteście na przykład spoceni i automatycznie osusza Wam plecy na przykład i dupkę. Idealne rozwiązanie, jak się spocicie, bo na przykład będziecie mieli zasięg na 10 km, a do ładowarki 30 km. No to jesteście mokrzy, a wtedy co robi ID7? Nie przejmuj się, ja Cię osuszę. Możecie sobie pranie suszyć w tym samochodzie, mówiąc krótko. Ma też masaże. Fotele są naprawdę genialne. I te masaże tutaj są też bardzo, bardzo fajne. Ustawiacie sobie czas, ustawiacie sobie intensywność i naprawdę czujecie, jak Was tam ugniata. A, włączyłem pasażerowi, się zastanawiam, czemu mnie nie. Głaskanie. O, i możecie być głaskani, możecie być klepani. Możecie sobie odpocząć, możecie sobie aktywować plecy, lędźwi, a nawet sobie możecie pokręcić miednicą. Proszę, kręcenie miednicą włączyłem sobie. O, intensywne. Jeżeli chodzi o pozycję, proszę, można ustawić poprzez elementy obsługi przy siedzeniu kierowcy, dopóki ten widok jest otwarty. Czyli o, teraz mogę sobie
przesuwać tym fotelem pasażera. O, zobaczcie tutaj. O, tutaj świetnie to widać. Zobaczcie, jak pracuje ten masaż w tym fotelu. Zobaczcie, jak to się wszystko wybrzusza. Teraz tu. Ale widzicie, jak bardzo i naprawdę jest to jeden z lepiej masujących samochodów. Często takiego masażu nie mają nawet limuzyny segmentu FT warte po 1 000 000 złotych. Mogę też sobie synchronizować ustawienie tego fotela razem z moim, czyli będzie identycznie, równolegle, tak samo podniesione tutaj podparcie pod uda. No super. Ta część już się tylko wysuwa manualnie, ale naprawdę sam fotel w sobie jest cholernie wygodny. Oczywiście możecie sobie sterować światełkiem i je ustawiać, indywidualizować tak jak Wam to odpowiada. Możecie sobie robić jak w Mercedesie fioletowo, różowo, czerwono, pomarańczowe. Możecie je całkowicie wyłączyć, jeżeli Wam to nie odpowiada. Tam jest taka długa, fajna listwa świetlna na podszybiu. Oprócz tego, że macie taki klasyczny LED, jak na przykład tam na podszybiu, teraz go nie widać, to zobaczcie, tu w tych inkrustacjach, teraz zmienię kolor na przykład na żółty. To widzicie, tak to świeci. Mamy nawet tutaj profile jazdy, proszę, sport, komfort, indywidual, który można sobie odpowiednio dopasować, czy bardziej sportowy, czy bardziej ma być komfortowy, nawet takim suwaczkiem, albo poszczególne systemy sobie ustawić tutaj dokładnie. Nie ma, co ciekawe, adaptacyjnego zawieszenia nawet za dopłatą. Co jest dosyć dziwne, wziąwszy pod uwagę, że ten samochód waży 2 tony 200 kg. Oczywiście głównie przez baterię, która ma 77 kWh i sama w sobie waży pewnie z 500. Samochód ma taką funkcję, która zapamiętuje ostatnie 50 pokonanych metrów. Dobrze, doskonale. Wyjeżdżamy. Tak, dobra, już to było tu chyba, tak? Funkcja jest dostępna przy włączonym zapłonie. Ok, włączyliśmy zapłon i co? Zróbmy inaczej, czyli wjeżdżamy, powiedzmy, do garażu. Proszę, tak. Tu mamy to i start. To jeszcze raz to sprawdzimy. To uwaga, jedziemy, wyłączamy, zapisz proces parkowania, OK. Dom. Tak, szalone. Parkowanie zostało zapisane. Wszystko. Dom i start. No i ciekaw jestem, słuchajcie, tyłem czy zaparkuję u mnie w garażu? No robi to wolniej niż mój pies, jakby siedział za kierownicą, ale zobaczcie, w bramie się w ogóle zmieścił petarda. Nic nie robię, zero, nie naciskam żadnego pedału. On, zobaczcie, wjechał przez bramę z tej uliczki tutaj wąskiej. I co? Sam parkuje. Zatrzymał się. Sam ostatnie 50 metrów tyłem na podjazd. No, więc z takich technologii trochę tutaj jest i najważniejsze, że one działają. Oho, pik. Pik oznacza, że mamy domyślnie włączony ten system ostrzegania o przekroczeniu prędkości. Na szczęście tu wystarczy zrobić lane assist, tutaj tak pstryknąć i to wszystko. Naprawdę intuicyjność tego jest spoko. Te wszystkie kafelki, tak jak na tablecie, ułatwiają sprawę. Na przykład dźwięk chcecie sobie wyregulować, to też jest to łatwe, proste i szybkie. Tutaj mamy zestaw Harmana Kardona i zaraz sobie sprawdzimy, jak to gra. Bo tu jest subwoofer, tak? Czyli te powinny być bardziej tak ustawione. Dobrze jest, bardzo dobrze nawet. A z zawieszeniem jak jest, które nie może być aktywne, usztywniane? Też jest dobrze. Czuć rzeczywiście masę, ale dzięki temu, że mamy taką masę, to ten samochód ma trochę inaczej skalibrowane amortyzatory, wahacze, całą resztę i takie nierówności zazwyczaj cięższe auta wybierają zwyczajnie lepiej niż te lekkie i dokładnie tak jest w tym przypadku. On fajnie, wystarczająco komfortowo to wszystko wybiera, a jednocześnie macie
świadomość i takie poczucie bezpieczeństwa, że nadal kontrolujecie samochód, bo czasami jest tak, że jak jest za miękkie zawieszenie, no to dodatkowe ruchy kierownicą tylko powodują, że buja i nie macie takiej pewności prowadzenia tego auta. W tym wypadku ta pewność jest zdecydowanie. Dobrze, dźwięk sprawdziliśmy, masaż włączyliśmy, to teraz zrobię Wam taki podgląd zużycia energii. Tutaj macie dystans przejechany, zrobimy z całego dnia sobie. Tutaj macie 27 km na godzinę średnią, obecne, aktualne zużycie w danym momencie i średnie 21,2. Resetowałem to, jak wyjeżdżaliśmy za bramę. A to jest dosyć istotna kwestia, zużycie energii, bo bateria, jak na tak duży samochód, tutaj nie jest wielka, 77 kWh netto. No to są już samochody pokroju, nie wiem, na przykład Audi e-trona GT, który przecież jest mniejszy, a ma większą baterię. Są już samochody, które mają te baterie powyżej 100 kWh, a tutaj mamy tylko 77, a wersja Pro Plus z jeszcze większą baterią, 86 kWh, ma zadebiutować za jakieś pół roku. No ale też, tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy tutaj samochód, który jest niższy, który stawia mniejszy opór temu powietrzu, który został zaprojektowany tak, że to CX wynosi tylko 0,23. Powierzchnia czołowa zderzenia się z tym wiatrem to jest też dużo mniejsza niż w przypadku SUV-ów, bo nie możemy powierzchni czołowej samochodu mylić też z opływowością, czyli z tym CX tudzież CD. To są dwie różne wartości. SUV-y dzisiaj też projektuje się pod kątem tego, żeby były jak najbardziej opływowe i też mają dobre CX czy tam CD, ale te powierzchnie czołowe mają dużo większe, bo na przykład sam przód auta to już jest, nie wiem, tam powiedzmy pół metra kwadratowego więcej powierzchni, która się z tym wiatrem zderza. Jedziemy oczywiście sobie w trybie Eco. Jakie mamy tryby, to widzieliście. Eco, Comfort, Sport i Individual. Teraz jesteśmy typowo w Eco. Natomiast powiem Wam, że rekuperacja tylko tutaj. Na B jak sobie wrzucę, to jest taka mocniejsza rekuperacja. Taka znacznie mocniejsza. Natomiast do całkowitego zatrzymania samochodu i tak muszę wcisnąć hamulec. I jak puszczę ten hamulec, to też auto jedzie tak, jakby jechało z klasyczną skrzynią biegu już bez sprzęgła, nie? Jak tam macie skrzynia jest automatyczna, puszczacie hamulec i auto się toczy. To tutaj dokładnie jest identycznie. Podejrzewam, że to można sobie gdzieś w ustawieniach zmienić i włączyć nawet tak zwanego holda. Ładowanie. Jak się ładujecie na co dzień, to sobie ustawiacie na przykład na 80 i nie musicie go doładowywać i tak wtedy jest na 500 km naładowany. Teraz jeszcze mamy 86% baterii i mamy zasięg 453 km, ale auto jest z trasy, to znaczy algorytm sobie przelicza ten zasięg potencjalny na podstawie ostatnich poprzednich jazd, a auto było jeżdżone głównie po ekspresówce i autostradą, stąd ten wynik tutaj jest trochę niższy. Oprócz tego, że jak jedziecie, macie uruchomioną nawigację i włączycie sobie nawigację na przykład do ładowarek, to samochód wie o tym i z automatu zacznie podgrzewać baterię. Teraz można to zoptymalizować i też manualnie sobie włączyć ogrzewanie akumulatorów i to jest coś, czego brakuje mi na przykład w Tesli. Bo Tesla podgrzewa się tylko przed superchargerami, a nie przed innymi ładowarkami. Czasami też nie chcę wprowadzać w nawigację, bo wiem, gdzie jest ładowarka, chciałbym podgrzać sobie taką baterię, nie mam takiej możliwości, a w ID.7 już jest. Po prostu włączacie podgrzewanie akumulatora, on podnosi sobie temperaturę do takiej, która będzie w stanie przyjąć jak największą moc tego ładowania. No i tu jeszcze macie, jeżeli sobie znajdziecie jakąś ładowareczkę, której nie ma na przykład w aplikacji, albo macie w biurze ładowarkę, albo w domu ładowarkę, to tutaj możecie też sobie dodać taką ładowarkę jako miejsce ładowania. Z tego kawałeczka, który tu przejechaliśmy, 14,5 kWh średnie zużycie energii. Jak na taką lochę, jak na auto, które ma 5 metrów długości, 3 metry rozstawu osi, waży 2 tony 200, to naprawdę jest bardzo zajebisty wynik. To naprawdę oznacza, że takie 15 kWh kręcenia się wokół komina, tu jeszcze mieliśmy niewiele możliwości do odzyskania energii, do rekuperacji, ponieważ było mało hamowań, to była raczej stabilna jazda. Natomiast w mieście to będzie jeszcze lepszy wynik, można by sądzić, bo tam jest więcej hamowań, czyli odzyskiwania tej energii. Więc, ale przyjmijmy, że 15 kWh to 15 kWh przy tej baterii daje Wam spokojnie zasięg na te 500 km. To i tak naprawdę petarda. Ok, to teraz musimy
wejść sobie w tryb sportowy oczywiście, to teraz musimy sobie... Co jeszcze zrobić? Co byś jeszcze chciał tutaj zrobić? Włączyć kontrolę trakcji. O właśnie. Tylko można w sport wejść. Nie można całkowicie wyłączyć, ale dobrze jest chociaż sport. I cyk. Mamy to. No, prawie czas producenta. 6,87, 6,5 podaje producent, czyli Volkswagen. Nieźle. Niecałe 7 sekund, no. Ale mamy prawie 300 koni mechanicznych. Ale średnica zawracania! I ja pitole, widziałeś to? 5-metrowa limuzyna, dosłownie jakby miała skrętną tylną oś. Rewelacyjna, w ogóle jak miejskie auto. Jeszcze raz, ale od razu dając gazu. I cyk. No! Silny miał rację, bo to on mnie namówił do tego manewru. Mamy 6,56, a 6,50 podaje Volkswagen. I wszystko się zgadza. Nie ma tutaj przy tym przyspieszeniu takiego łupnięcia, jakie towarzyszy na przykład Tesli, gdzie ona po prostu jak rusza, to jest od razu coś takiego. Nie, on sobie ten momencik na samym dole troszkę powolniej rozwija, ale to pewnie po to, żeby nie było tego łupnięcia i żeby tylne koła nie straciły kontroli trakcji. No, taką filozofię sobie przyjął Volkswagen. Natomiast potem rzeczywiście te 286 koni i ponad 500 Nm zaczyna być czuć, kiedy on minie tam powiedzmy te 20 km na godzinę. To jest takie zabezpieczenie, powiedziałbym, ten taki niższy moment obrotowy w dolnym zakresie przy samym starcie, bo potem jak już jedziecie na przykład, tak jak teraz 35-40 na godzinę, no to już wbicie pedału gazu i ten samochód od razu wyrywa do przodu, nie? Więc tak jak mówię, przy starcie to jest taki ograniczony celowo ten moment obrotowy po to, żeby nie wprowadzić tylnych kół w uślizg, no bo nawet przy takiej masie te 550 Nm, no to czuć byłoby na tych tylnych oponach raczej, nie? I zobaczcie, jak nieznacznie podskoczyło nam zużycie, a nie, to jest od uruchomienia, tak, przepraszam, to jest to, które resetowaliśmy. 12 km, tak, zobaczcie, jak niewiele nam podskoczyło. A to przez to, że owszem, przyspieszaliśmy 2 razy bardzo brutalnie, ale jednocześnie hamowaliśmy, więc samochód szybko sobie odzyskał energię. Tak jak mówię, przyspieszanie i hamowanie gdzieś tam się bilansuje w tych elektrykach. Inaczej niż w samochodach spalinowych, które nie odzyskują paliwa podczas hamowania. A tutaj odzyskujemy tę energię. Dlatego najmniej elektryki lubią dla odmiany stabilną jazdę z stałymi prędkościami. Przyjemnie jest wyciszony. Tutaj mamy taką ala betonową nawierzchnię i słychać troszkę opony toczące się po tym betonie. Natomiast jak wjeżdżam na asfalt, to jest jeszcze ciszej. Szum wiatrów gdzieś tutaj może nad szybiu tutaj czuję, słyszę. Ale jest i tak naprawdę spoko. Można rozmawiać normalnym tonem głosu z współpasażerami bez problemu. Kurde, no nie można było tak tego zrobić w przypadku ID.3 od razu, pokombinować, zrobić lepszej baterii, zrobić lepszego silnika tego elektrycznego. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale zobaczcie, średnia 125 na godzinę, tempomat mam na 130, mam średnie zużycie energii 19 kWh. To jest zajebisty wynik. Jeżeli naprawdę to auto zużywa tyle energii, to przejedziemy nim autostradą z prędkością 130-140 km na godzinę około 350 km. A to gdzie 350? Jak takie zużycie będziemy mieli, to bardziej 400. I to jest naprawdę już super wynik. To już można naprawdę z Poznania do Warszawy cyknąć sobie na jeden raz i to szybko, 140-150, podłączyć go na 45 minut do godziny do prądu, jak nie wiem, robicie zakupy, jak jesteście w interesach czy coś i wrócić sobie też na jednym ładowaniu, nie trzeba się doładowywać po drodze. Już do Berlina robicie wówczas tylko jedno ładowanie po drodze, czyli właśnie pod Poznaniem, ale jedziecie z przepisowymi prędkościami, te 140-150 na godzinę. No zobaczcie, niecałe 18 kWh, 125 km na godzinę średnia. Zajebiście! O ile to prawda, o ile nie zaniża komputer tutaj celowo. To jest naprawdę super wynik. I zobaczcie, i tylko włączyłem, zdjąłem nogę z pedału gazu, wyłączyłem
Travel Pilota. I zobaczcie, ile to jest odzyskanej energii przy jednym hamowaniu ze 130 do 0. Nie hamuje w ogóle tradycyjnym hamulcem. Patrzcie, ile musiał odzyskać energii, skoro średnia z prawie 18 spadła do 12,7. No, nie pykło Volkswagenowi z ID.3, czyli z pierwszym ich elektrykiem. Definitywnie, te 3-4 lata temu. Tandetne, wolne, energożerne, fatalnie wykonane, z okropnymi multimediami, wieloma rzeczami niedziałającymi, jak choćby ładowarka indukcyjna. Po prostu grubo, naprawdę grubo przestrzelili. I wygląda na to, że wyciągnęli wnioski. Naprawdę ten samochód cholernie mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie tym, że nie jest SUV-em i crossoverem, to po pierwsze, ale zaskoczył mnie przestronnością, pakownością bagażnika, miejscem na tylnej kanapie, zajebistymi fotelami, materiałami, jakich użyto tutaj, finezją tego wykonania, masażami zajebistymi w fotelu, jakością materiałów, światełkami. Kurde, jest tutaj mnóstwo rzeczy, które po prostu mi się podobają i to bardzo podobają. A najbardziej podoba mi się to, że dopracowano ten napęd, że silnik elektryczny z tyłu jest nowy, wyraźnie mocniejszy, dynamiczny. W żadnej sytuacji nie brakuje mu energii. Teraz wiadomo, od 0 do 100 każdy elektryk szybko przyspiesza. Ten nawet powyżej, jak przy 100 wciśniecie pedał gazu, to chętnie jedzie do przodu. Najważniejsze jednak, że ten silnik też stał się po prostu oszczędny. Że razem z tą dopracowaną baterią stanowią zgrany duet, który potrafi przejechać może nie 600 km, jak twierdzi Volkswagen, no powiedzmy 600 po mieście. To jestem w stanie się zgodzić, bo tam średnie zużycie energii będzie na poziomie 12 kWh. Ale w normalnym użytkowaniu, jak przed chwilą Wam pokazałem, możecie nim przejechać sobie około 450-500 km. A jak pojedziecie autostradą zgodnie z ograniczeniami, czyli 140, a nie wlekąc się za tirami, to i tak przejedziecie 350-400 km. I to już naprawdę są sensowne wartości, moim skromnym zdaniem. Nawet bardzo sensowne. No dobrze, to wiemy już, że mamy naprawdę w końcu pierwszego porządnego elektrycznego Volkswagena, którego nie trzeba się bać, którego nie trzeba się wstydzić, który jest po prostu wreszcie pykło. Jest inny, jest jakiś, jest fajnie zaprojektowany, bardzo mi się podoba. Ma wszystko to, co powinien mieć elektryk. I zapytacie o cenę teraz. No więc cena w wersji takiej, ona nie nazywa się dokładnie First Edition, ale coś takiego, to wyjściowo 39 zł. A tego egzemplarza konkretnego to za 10 minut. No. Więc tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o liczby. 310 000 złotych za elektrycznego Volkswagena. I tak szczerze, sam jako osoba indywidualna bym go sobie nie kupił. Ale jakbym go dostał, będąc menedżerem w jakiejś firmie, jako auto służbowe, to byłbym zadowolony. Naprawdę. Bo jest super wozem i naprawdę już takim, który nadaje się nie tylko do podróżowania wokół komina i tylko do jazdów do pracy, ale którym śmiało możecie sobie cyknąć nad morze, do takiego Poznania, do takiego Krakowa, tam się naładować i wrócić. Nareszcie Volkswagen, nareszcie. Szkoda, że 4 lata temu tak tego nie zrobiłeś w przypadku ID.3, ale i tak się cieszę, że umiesz wyciągać wnioski z własnych błędów i ich nie powielasz.